Hej, cześć, siemano wszystkim. Dziś kolejny film z tej serii filmów z używanymi komputerami do danej kwoty. Dziś zajmiemy się komputerem za około 700 zł. Jako iż kwota nie jest dużo większa względem poprzedniego filmu, tam było to 600 zł. Początkowo zmiany między tym komputerem a tym poprzednim komputerem miały być niewielkie, ale ostatecznie wyszło inaczej. Tak więc przejdźmy już do specyfikacji. W ostatnim filmie wystąpił komputer HP ProDesk 400G1 w wersji MT. Początkowo, jak już wspominałem, miał on wystąpić też już w tym filmie, jednak przypadkowo, chyba nawet podczas montażu tamtego filmu, trafiłem na ten komputer, który dzisiaj przetestujemy. Nie jest to coś może dużo lepszego, ale już przejdźmy do specyfikacji. Bazą naszego zestawu jest HP ProDesk 400G2 w wersji MT, czyli jak mi się wydaje, jak można się domyślić, jest to następca tamtego komputera. Z tą bazą otrzymałem procesor Intela, jest to i5 4590, w poprzednim komputerze była i5 4570. Tak więc tu procesor jest nieco lepszy, mamy 4 rdzenie, 4 wątki, taktowany jest on 3,3 GHz, a maksymalnie w trybie turbo 3,7 GHz. Mamy 6 MB pamięci cache i procesor jest wykonany w 22 nanometrach. Tak naprawdę jedyną różnicą między tym a poprzednim procesorem jest to, że ten jest o 100 MHz szybszy i nie jest to jakoś specjalnie dużo. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, w tych HP-kach możemy trafić na różne płyty główne. Możemy trafić na płyty główne nieco słabsze i nieco lepsze. Niestety w tym komputerze trafiła nam się płyta, można powiedzieć, ta słabsza, co oznacza na przykład, że mamy 2 sloty na pamięć RAM. Mamy też jedno złącze USB 3.0 wewnętrzne. Ogólnie już co do tych płyt głównych, nie są one zbyt dobre. Przykładowo w BIOSie mamy naprawdę tylko dość podstawowe ustawienia. Gdy chcemy zmienić naprawdę dość podstawowe ustawienia, które są bez problemu dostępne na płytach Asusa, Gigabyte'a, MSI czy tak dalej, są bez problemu dostępne, tutaj niestety ich nie mamy. W zestawie z tym komputerem był też napęd DVD. Wspominam o nim tylko dlatego, że to jest nietypowy napęd DVD, bo to jest napęd DVD, można powiedzieć, taki laptopowy. W zestawie był też zasilacz. Zasilacz zadziwiająco słaby, ma on zaledwie 180 W. Oczywiście zasilacz jest do zmiany. Mamy też w zestawie oczywiście obudowę. Niestety, choć na zdjęciach wygląda nieźle, to w rzeczywistości wydaje mi się, że jest gorsza od obudowy z poprzedniego filmu. Z plusów mogę wymienić to, że ma już mocowanie na dyski 2,5 calowe, więc takiego SSD-ka 2,5 calowego możecie tutaj bezpiecznie zamontować, ale ma ona zdecydowanie więcej minusów. Jest ona mniejsza, przynajmniej taka się wydaje, trudno więc upchać tutaj na przykład kartę graficzną. Obudowa ogólnie można powiedzieć, że jest odwrócona do góry nogami, płyta główna jest tutaj do góry nogami. Tutaj do tej obudowy dostajemy się prawą stroną obudowy, a nie jak to jest standardowo lewą stroną obudowy. Można powiedzieć, że to jest taki trochę układ jak w komputerach z płytami BTX, ale to jest po prostu zestaw, w którym jest zwyczajna płyta ATX, jednak zamontowana do góry nogami. Jeszcze z takich dziwnych ciekawostek odnośnie tej obudowy. Z tyłu mamy miejsce na wentylator, z tego co mi się wydaje 92 mm. Standardowo tego wentylatora tam nie ma, no to jeszcze jakoś można zrozumieć, jednak nie rozumiem tego, dlaczego to miejsce na ten wentylator jest po prostu zaklejone jakimś kawałkiem plastiku i ta obudowa, pewnie też między innymi przez to, jest, można powiedzieć, takim małym piekarnikiem i po prostu po chwili tam obciążenia tego komputera czuć, że on się gotuje, więc ostatecznie ja odlepiłem ten plastik tutaj, który zasłaniał te otwory wentylacyjne i włożyłem tam wentylator. Jeżeli mnie pamięć nie myli, jest to 92 mm. Co jeszcze do tej obudowy? Zasilacz ma odwrotne mocowanie, to znaczy śrubki są tam zamocowane odwrotnie niż to powinno być. Oznacza to, że gdybym chciał tu zamontować taki standardowy zasilacz ATX, tak żeby te śrubki pasowały, no to tam ten wentylator zaciągałby powietrze od góry obudowy, a od góry obudowy nie ma żadnych tam otworów wentylacyjnych, tak więc taki zasilacz zamontowany w ten sposób najprawdopodobniej by się przegrzał. Na szczęście, poza tutaj śrubkami mamy tutaj też taki klips, zatrzask, który powoduje, że można po prostu włożyć ten zasilacz i on po samym włożeniu wydaje się być zamontowany całkiem stabilnie.
Myślałem też przez chwilę, żeby przełożyć te podzespoły do poprzedniej obudowy, którą mam jeszcze, ale ostatecznie użyłem tej i za tą bazę z tym procesorem, płytą, zasilaczem, napędem i obudową zapłaciłem 140 zł, czyli tak samo jak w poprzednim filmie. Jednak nie tak samo jak w poprzednim filmie, nie mamy tutaj pamięci RAM. Ostatnio mieliśmy 8 GB, jako że to jest droższy zestaw, w tym użyłem 16 GB w dwóch kościach. Teoretycznie ta platforma powinna obsługiwać 1600 MHz, ale niestety brak ustawień w BIOSie powoduje to, że nie mogę tego ustawić. Po prostu płyta ustala, że pamięci pracują z prędkością 1333 MHz i ja już z tym nie mogę nic zrobić, bo po prostu nie ma takich ustawień w BIOSie, które by to zmieniały. Takie pamięci, czyli 2 razy 8 GB, można już znaleźć od około 80 zł. Pewnie jak dobrze poszukacie, to za tam 70 zł też się uda coś znaleźć. Do poprawnego działania komputera brakuje nam tu jeszcze dysku twardego i oczywiście w takim budżecie już bez SSD-ka się nie obędzie. Sam tu postawiłem na dysk SSD o pojemności 250 GB, jednak niewiele dokładając więcej można tutaj włożyć czy to dysk o pojemności 500 GB, można też się bawić tam w jakieś konfiguracje typu 250 GB SSD plus 500 GB HDD. Tutaj wszystko od Was zależy. Gdybym ja miał wybierać, postawiłbym tutaj na dysk 512 chyba, tak mi się wydaje. Sam tutaj użyłem dysku 250 GB i nie był mi potrzebny akurat w tym teście żaden dysk HDD. Początkowo miałem tutaj włożyć jakiś dysk HDD, ale ostatecznie stwierdziłem, że będzie tutaj tylko ten dysk SSD i to właśnie z tego dysku SSD były uruchamiane wszystkie gry. Ale jeżeli już mówimy o grach, no do grania potrzebujemy jeszcze jednego podzespołu, a właściwie to dwóch. Jednym z nich jest oczywiście karta graficzna, ale żeby ona w tym zestawie działała, no oczywiście na tym zasilaczu 180W nam nie zadziała nic mocnego, tak więc musimy ten zasilacz zmienić. Musi mieć on chociaż dwie wtyczki 6-pinowe do zasilenia właśnie karty graficznej. Oczywiście musi to być jakiś markowy zasilacz, a nie żaden no-name, o mocy około tam 500-550W. Do takiego zestawu wydaje mi się, że powinno to wystarczyć i sam w tym zestawie użyłem mojego, można powiedzieć, zasilacza testowego. Był to Cooler Master GX 550W, jednak podobne sprzęty można mieć już za około 80-100 zł. Przejdźmy do grafiki. Tutaj użyłem tej samej karty co w poprzednim teście, czyli GTX 970. Patrząc na te poprzednie testy w komputerze za 600 zł, widać było, że momentami ograniczeniem jest jednak procesor, a nie karta graficzna. Tu mamy ciut mocniejszy procesor, mamy więcej RAM-u. Gry będą też działały z dysku SSD, tak więc być może pozwoli nam to bardziej wykorzystać naszą kartę graficzną. A co do samej karty graficznej, jest to wersja Palita z chłodzeniem turbinowym. Do ideału tej grafice trochę brakuje. Rdzeń kart taktowany jest 1051 MHz, 1178 MHz w trybie Boost. Mamy tutaj 4 GB pamięci typu GDDR5 taktowanej 1753 MHz. Teraz powinna wam się wyświetlać tabela z cenami, za ile mniej więcej dany podzespół można kupić. No i jak widzicie, jeżeli uda wam się kupić niektóre podzespoły tanio, to nawet zejdziecie na nieco powyżej 600 zł. Jednak jeżeli szczęście nie będziecie mieli, nie będziecie odpowiednio długo szukali podzespołów, no to już ta cena tego zestawu może wynosić nawet okolice tam 800 zł. Przejdźmy już do pierwszych testów. Zacznijmy może ogólnie od tego, jak ten komputer działa w takim codziennym użytkowaniu. Nie będę tutaj tego przedłużał. Komputer działa po prostu normalnie, szybko. Jakieś tam przeglądarka, takie podstawowe aplikacje działają naprawdę dobrze i tutaj nie ma co mu zarzucić. Nie czuć tego, że ten komputer ma tam, nie wiem, 10 lat, chociaż chyba jeszcze 10 lat nie ma, ale nie czuć tego, że to jest starszy komputer. Włącza się naprawdę szybko, chyba szybciej od mojego drugiego komputera, który teoretycznie powinien być mocniejszy. Naprawdę działa tutaj wszystko szybko, żwawo i w takim codziennym, podstawowym użytkowaniu tego komputera nie można mu nic zarzucić. Przejdźmy jednak już do bardziej wymagających testów. Zacznijmy od benchmarków. W Cinebenchu 15 mamy tutaj 528 punktów. Jest to więcej, ale jednak niewiele więcej niż w poprzednim zestawie za 600 zł. W teście karty graficznej, też w tym Cinebenchu 15 mamy 103,11 FPS i tutaj niestety jest to trochę mniej niż w poprzednim teście, około 4% mniej, czyli niewiele, ale jednak z jakiegoś powodu mniej.
Przejdźmy dalej do Cinebencha 20. Tutaj mamy 1224 punkty i to jest więcej niż w poprzednim zestawie o tam niecałe 5%, czyli też znów niewiele, ale jednak więcej. W Cinebenchu 23 w teście multi mamy 3201 punktów i to już jest zauważalnie więcej niż w poprzednim zestawie, bo to jest tam około 14%, nawet więcej niż 14% więcej niż właśnie w zestawie za 600 zł. W teście single właśnie w Cinebenchu 23 mamy 824 punkty i to też jest więcej niż w zestawie za 600 zł, jednak to już jest mniej, bo to jest tam lekko ponad 4%. Przejdźmy teraz do 3D Marków i w teście Fire Strike mamy 8750 punktów, czyli już można powiedzieć, że zauważalnie mniej z jakiegoś powodu, bo o 200 punktów mniej, tam na 201 punktów mniej. Jednak w procentach to nie wygląda już tak źle, bo to jest mniej o 2,2%, czyli już w procentach nie wygląda aż to tak strasznie. W 3D Marku Time Spy mamy 3234 punkty i względem poprzedniego zestawu jest to mniej o 3, o tam okolice 3%. Idźmy dalej do Valley Benchmark i mamy tutaj 89,5 FPS-a, natomiast jeżeli chodzi o punkty jest to 3745 punktów i tutaj znów jest mniej o około 3,3%, natomiast w teście Superposition mamy tutaj 17391 punktów i jest to niewiele, ale jednak więcej względem poprzedniego zestawu. Niewiele, bo to jest tam okolice 0,5% więcej. Podsumowując te benchmarki, można powiedzieć, że czasem jest lepiej, a czasem jest gorzej, ale generalnie gdyby tak popatrzeć na to z dystansu, no to jest bardzo podobnie i wielkich zmian nie ma. Te tam różnice 2%, 3% na niekorzyść czy na korzyść tego zestawu, to można byłoby nawet zakwalifikować do granicy błędu pomiarowego. Jedyną rzeczą na minus, która może tutaj działać właśnie na minus, jest to, że ta płyta główna nie chciała uruchomić nam tych pamięci z prędkością 1600 MHz. Działają one nieco wolniej, więc to może działać na minus tego zestawu, ale generalnie tutaj jakichś dużych spadków czy dużych wzrostów, no jest duży wzrost w Cinebenchu 23 w teście multi, ale tak generalnie uśredniając to wychodzi bardzo podobnie, no bo jednak to są bardzo podobne do siebie zestawy. I jeszcze czymś, co wydaje mi się, że mogło tutaj powodować te różnice, jest to, że jednak ta obudowa jest piekarnikiem i ta karta graficzna, no bo widać, że to głównie w testach, gdzie używana jest karta graficzna, jest gorzej, no to ta karta mogła szybciej dochodzić do tego limitu temperatury i wtedy też zrzucać nieco tak traktowania. Po prostu w poprzednim zestawie być może karta graficzna dłużej boostowała, co powodowało, że przez dłuższy czas mogła działać szybciej. Przejdźmy do testów w grach. Tutaj zaznaczę, że gry testowałem w 1080p, z reguły na ustawieniach niskich. Pierwszą grą, którą przetestowałem, było Dead Island. Tutaj średnio mamy 197 fps, jeśli chodzi o wartości 0,1% low jest to 162 fps. Gra działała naprawdę płynnie, tutaj nie można nic jej zarzucić. Nawet jeżeli byście mieli monitor tam 120 Hz czy 144 Hz, na takim sprzęcie moglibyście w zupełności pograć i wykorzystać potencjał tego monitora. Porównując to z poprzednim zestawem, trochę spadły średnie wartości, ale za to wzrosły wartości 0,1% low. Ogólnie jest dobrze. Idźmy dalej do CSa GO oczywiście. I tutaj w CS-ie, już to zauważyłem też poprzednio, w zależności od, można powiedzieć, tego meczu, te wyniki mogą być różne, bo tutaj akurat zrobiłem dwa testy, znaczy ogólnie zrobiłem ich więcej, ale pokażę wam te dwa testy. W jednym z nich wyszło, że mam średnio 184 fps i jeśli chodzi o wartości 0,1% low jest to 60 fps, czyli całkiem nieźle, jednak już chwilę później można powiedzieć, że w innej rundzie średnio było to 214 fps, jednak jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, podczas właśnie tego testu pojawił się jakiś tam drop i już te średnie wartości spadły na około 21 fps i to tak jest w tym komputerze, że czasem po prostu gracie sobie przez tam powiedzmy 5 minut i FPS-y wam nie dropną, nic działa właśnie płynnie, wszystko dobrze, ale chwilę później FPS-y spadną przez chwilę na jakieś tam niższe wartości i już to właśnie wpływa na te wyniki, że one ostatecznie będą gorsze. Jednak ogólnie patrząc na te wyniki tutaj, to nawet w tym gorszym scenariuszu, gdy mamy wartości tam te 0,1% low 21 fps, to i tak jest lepiej niż w poprzednim komputerze, gdzie tych FPS-ów było 4,5. Czyli to i tak jest zauważalnie lepiej i zauważalnie więcej. I ogólnie wydaje mi się, że w CS akurat na tym komputerze grało się po prostu lepiej.
Idźmy dalej do ETS-a 2, czyli Euro Truck Simulator 2 i tutaj średnio mamy 286 fps, wartości 0,1% low są w okolicy 68 fps. Tutaj już nie przeprowadzałem testów z zablokowanymi FPS-ami, bo nie czułem po prostu potrzeby. Tutaj w poprzednim teście, z tego co widzę, w poprzednim komputerze, te FPS-y były poniżej 60 fps, jednak tutaj właśnie bez tej blokady już mieliśmy 68 fps, więc po prostu nie czułem, że trzeba blokować te FPS-y, bo po prostu ta gra działała płynnie i te wartości 0,1% low już były naprawdę bardzo dobre. Przejdźmy do Simsów, można powiedzieć, że nieszczęsnych Simsów, bo w większości komputerów, które testowałem, te Simsy miały dość słabe wartości 0,1% low i tutaj na początku przetestowałem ten komputer na ustawieniach niskich i miałem średnio 166 fps. Tutaj chyba należy zaznaczyć, że Simsy, z tego co mi się wydaje, mają jakąś blokadę na 170 fps i po prostu więcej ten silnik gry nie generuje, tak więc mamy praktycznie tutaj limit naszego silnika, jednak wartości 0,1% low wynoszą 28,8 fps, czyli to jest naprawdę według mnie dobrze, ponieważ w poprzednim komputerze było tam to okolice 3 czy 5 fps. Tutaj już mamy zauważalnie więcej tych fps, jeżeli chodzi o wartości 0,1% low. Jednak stwierdziłem, że też przetestuję ten komputer akurat w tej grze na ustawieniach ultra. I jeśli chodzi o średnie fps, to dużo one nie spadły. Mamy tutaj średnio 150 fps, a jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, no to z jednej strony coś, czego się nie spodziewałem, a z drugiej strony coś, co mogło być do przewidzenia, bo te wartości wzrosły i to wzrosły do 50 fps i nagle się okazuje, że jak ustawimy lepsze ustawienia graficzne, to nagle się okazuje, że ta gra nie klatkuje, te wartości 0,1% low są naprawdę dobre i akurat do tego tutaj nie ma co się przyczepić i nie wiem, czy to jest jedna z niewielu gier, czy może wielu gier, które na wyższych ustawieniach działają lepiej. Co prawda wartości średnie spadły, ale na tyle spadły, że to jest ciągle bardzo grywalna gra, jednak wartości 0,1% low wzrosły. Przejdźmy dalej do gry Dying Light i tutaj bez zablokowanych FPS-ów mamy średnio 117 FPS-ów, czyli można powiedzieć, że bardzo podobnie jak w poprzednim teście, jednak jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, mamy tutaj 54,4 FPS-y, czyli to już jest dużo więcej, praktycznie 2 razy więcej niż w poprzednim teście z poprzednim komputerem. I tutaj też nie było sensu blokować tych FPS-ów, żeby sprawdzić, czy te wartości 0,1% low urosną. Jednak z ciekawości zablokowałem te FPS-y i wiadomo, że średnie FPS-y były tam w okolicach 60, ale już wartości 0,1% low z jakiegoś powodu spadły na 42,8. Ciągle lepiej niż w poprzednim komputerze, no jednak widać, że z jakiegoś powodu tutaj przy zablokowanych FPS-ach te wartości spadły. Więc wychodzi na to, że akurat w tej grze lepiej mieć odblokowane FPS-y, bo będzie działała ona nieco lepiej. Przejdźmy do, jak się okazuje, dość wymagającej gry. Jest to Cities Skyline. Z tego co wiem, z tego co czytałem, ta gra nie jest idealnie zoptymalizowana i ona też zbyt dobrze nie działa. Jeżeli chodzi o wartości średnie, mamy tutaj 46,1 FPS. No nie jest to za dużo, ale wystarczy do grania. Natomiast jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, to mamy tutaj 9,8 fps, czyli dokładnie tyle samo ile w poprzednim komputerze i chyba ta gra po prostu tak ma, zwłaszcza na takim nie za mocnym komputerze, że po prostu nie działa za dobrze. Przejdźmy dalej do GTA 5. Tutaj jeżeli chodzi o średnie wartości mamy prawie 110 fps, trochę więcej niż w poprzednim teście, w poprzednim komputerze, ale to jest tam niewielka różnica. Jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, tak samo niewiele więcej, ale jednak więcej. Tutaj gra działała po prostu płynnie, nie można nic jej zarzucić, nie trzeba też blokować FPS-ów, po prostu wszystko działało dobrze i tutaj nic nie mogę jej zarzucić. Przejdźmy do Wiedźmina. Tutaj jeżeli chodzi o średnie FPS-y bez blokady, no to mamy ich trochę więcej niż w poprzednim teście, ale jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, no to ciągle jest słabo, bo to jest zaledwie 4,9 FPS-a. Po zablokowaniu tych FPS-ów te wartości dużo nie rosną i ciągle granie w tą grę pozostawia trochę do życzenia, bo jednak te FPS-y, jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, no są trochę niskie. Przejdźmy do Just Cause 3 i tutaj średnio mamy 90 fps. Jest to trochę mniej niż w poprzednim teście, ale też należy pamiętać, że te gry idealnie co do po prostu, można powiedzieć sekundy, co do milimetra nie były idealnie tak samo testowane, więc tutaj jakieś różnice mogą się pojawić. Jednak jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, jest już ich więcej i to zauważalnie więcej i gra działała na tyle dobrze, że nie czułem tutaj po prostu potrzeby blokowania FPS-ów, tak jak to miało często miejsce w komputerze za 600 zł.
Przejdźmy do Deus Exa Rozłamu Ludzkości, czy też Mankind Divide i tutaj mamy średnio 75 fps, wartości 0,1% low wynoszą 32 fps, czyli też całkiem nieźle, bo w większości poprzednich testów w poprzednich komputerach te wartości 0,1% low były dość niskie. Tutaj graniczyłem z tym, że można było powiedzieć, że te gry były niegrywalne. Z zablokowanymi FPS-ami te wartości dużo nie rosną. 0,1% low tak naprawdę jest to granica błędu pomiarowego, tak więc w tej grze tych FPS-ów chyba nie ma co blokować. Dalej są Watch Dogsy 2 i tutaj można powiedzieć, że powtarza się to, co mówiłem w poprzednich testach. Jeśli chodzi o średnie FPS-y, no to jest ich więcej, ale to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Jeżeli tych FPS-ów jest więcej niż 60, to dla mnie jest wystarczająco płynna gra. Najważniejsze są według mnie wartości 0,1% low, a te już są na naprawdę dobrym poziomie, bo to jest 44 FPS-y i ta gra już po prostu zaczęła być płynna. Natomiast jeżeli chodzi o blokadę FPS-ów, gdy ją włączyłem przy 60, no to wiadomo, że średnio te FPS-y wynosiły 60, ale już te wartości 0,1% low były nieco wyższe, niewiele wyższe, ale jednak wyższe, bo było to 47 FPS-ów i patrząc, porównując to z poprzednim komputerem, no to te jednak wartości 0,1% low były zdecydowanie wyższe. Idziemy do kolejnej gry, którą jest Far Cry 5 i tutaj mamy średnio 82 fps, prawie 83, ale tak jak wspominałem, nie to jest najważniejsze, a najważniejsze są wartości 0,1% low, których tam było 29,4, czyli ciągle bardzo dobrze. Ta gra naprawdę działała wystarczająco dobrze i mógłbym ją na tym komputerze w zupełności przejść. Nie czułem, żeby tam coś klatkowało, żeby coś działało źle i ta gra działała bardzo podobnie co na poprzednim zestawie. Tutaj też pokusiłem się o zablokowanie FPS i te wartości 0,1% low nieco wzrosły z 29 na 35 fps, niewiele więcej, ale być może dla kogoś będzie to znacząca różnica. Dla mnie po prostu w obu testach grało się w tą grę naprawdę dobrze. Idziemy teraz do Assassina, a dokładnie do Assassin's Creed Odyssey i średnio mam tutaj 66 fps, znów podobnie do poprzedniego komputera. Jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, mamy tutaj 43 fps, tak samo jak w Far Cry'u. Gra działała wystarczająco płynnie, żebym pewnie mógł ją przejść i tutaj tej grze nie mogę nic zarzucić. Przejdźmy do Just Cause 4, tutaj średnio mamy 78 fps, wartości 0,1% low wynoszą 45 fps, czyli trochę więcej niż to było w poprzednim teście, no i to czuć. Tutaj już nie czuję potrzeby blokowania tych FPS-ów na 60, pewnie gdybym to zrobił, to te wszystkie FPS od góry do dołu wynosiłyby 60, ale stwierdziłem, że to nie jest potrzebne, bo po prostu ta gra działała płynnie i działała po prostu dobrze. Kolejną grą jest Shadow of the Tomb Raider, tutaj mamy 88 fps średnio, wartości 0,1% low wynoszą 35 fps, czyli ciągle dobrze, ale tutaj stwierdziłem, że zablokuję te FPS-y i po włączonej tej blokadzie mamy, no jeżeli chodzi o średnio, wiadomo 60 fps, ale wartości 0,1% low wzrosły o tam, no dokładnie można powiedzieć 9 fps, jest to 44 fps, ale wydaje mi się, że zarówno w pierwszym, jak i w tym drugim teście gra działała po prostu płynnie. Porównując to z poprzednim komputerem, bez blokady jest tutaj więcej FPS-ów, jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, a po włączonej blokadzie jest to bardzo podobna rozgrywka. Kolejną grą jest Control i tutaj chyba dość duży wzrost FPS-ów, jeżeli chodzi o wartości 0,1% low względem poprzedniego testu, no bo te średnie FPS-y są zbliżone, tam to było 91 FPS, tutaj mamy 95 FPS, więc to jest podobnie, jednak tam w wartościach 0,1% low było to, można powiedzieć, zaledwie 25 FPS, tu już mamy prawie 70 FPS, dokładnie 69,7, czyli ta różnica jest ogromna. W tamtych testach musiałem blokować te FPS-y i wtedy mieliśmy od samej góry do samego dołu 60 fps, tutaj już takiej potrzeby nie było i ta gra po prostu działała płynnie, działała dobrze i jej nic nie mogę zarzucić. Wiadomo, mówię tutaj o tych początkowych etapach gry, bo być może w dalszej rozgrywce byłoby gorzej, a mówię o tym, bo przechodzimy do Death Stranding. Jeżeli chodzi o tą grę, w poprzednim teście, w poprzednim filmie testowałem tą grę, można powiedzieć, na tych pierwszych lokacjach, pierwszych momentach tej gry, pierwszych godzinach tej gry i tam tych FPS-ów było w zupełności wystarczająco, bo tam to było średnio okolice 80 FPS-ów, a jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, było tam to okolice, no
powiedzmy 25-30 FPS-ów, czyli w tamtym teście, w tych początkowych lokacjach było to w zupełności wystarczająco. Jednak pomiędzy tymi testami przeszedłem tą grę i co za tym idzie, te testy, które robiłem do tego filmu za 700 zł, już robiłem, można powiedzieć, po przejściu fabuły tej gry, gdzie już były te testy robione w głównej lokacji, gdzie tam było już wiele rzeczy odblokowanych, tak naprawdę wszystkie, no bo to już było po przejściu tej gry. I jak się okazuje, po przejściu tej gry, gdy mamy tam między innymi już zbudowane drogi, jakieś tam inni gracze postawili jakieś tam elementy, no to już ta gra tak płynnie nie działa. I średnio mamy tutaj, no w zależności od testu, mamy tutaj 35-43 FPS-y, te okolice. Jednak no nie to jest najważniejsze, a najważniejsze są wartości 0,1% low. A niestety tutaj nieważne, czy mamy blokadę na 30 FPS-ach, czy blokadę na 60 FPS-ach, to niestety te FPS-y spadają poniżej 20 FPS-ów i to czuć. I to czuć w bardzo konkretnych momentach. Mam wrażenie, że to się dzieje przez to, że po prostu gra wczytuje kolejną lokację i po prostu szybko jeżdżąc po tej mapie, to ta gra po prostu nie wyrabia i po prostu nie jest w stanie tak szybko wczytać nam kolejnych tekstur, przez to są spadki FPS-ów. Co ciekawe, na tej konfiguracji pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że jadąc szybko, nagle gra mi się po prostu zacięła, ale w rogu zobaczyłem wczytywanie. Nigdy wcześniej tego nie widziałem, czyli się okazuje, że ten komputer jest na tyle słaby, że nawet w otwartym świecie, pomiędzy lokacjami, gdzie normalnie nie ma tego wczytywania, to się dzieje automatycznie, nie ma żadnego po prostu wczytywania, tam mi się już pojawiło wczytywanie. No i tutaj jedyny element tego komputera, który mogę za to obwinić, no to jest chyba procesor. I niestety w początkowych etapach tej gry ta gra jest po prostu grywalna, najzwyczajniej w świecie grywalna. Na tej, można powiedzieć, pierwszej mapie da się w zupełności grać. No już w dalszych etapach tej gry, gdy mamy odblokowane więcej rzeczy, gdy mamy zbudowane więcej rzeczy, no to ta gra zaczyna klatkować. Czy ta gra jest niegrywalna? No to już jest taka granica, że jedna osoba powie, że to jest kompletnie niegrywalna gra, a inna osoba powie, no pewnie ja bym się zaliczył do tej drugiej grupy, że od biedy jakoś da się w to zagrać na tym komputerze. Ale idźmy dalej, bo chyba za dużo poświęciłem czasu na tą grę. Kolejną grą jest Hitman 3. Tutaj średnio mamy 98 FPS-ów, czyli więcej niż w poprzednim teście. A jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, mam tutaj 46 FPS-ów, czyli generalnie gra działa bardzo podobnie jak na poprzedniej konfiguracji. Można powiedzieć, że gra działa wystarczająco dobrze. No na pewno można w tą grę zagrać. Jak ktoś się uprze, pewnie to przejdzie, bo tutaj FPS-y nie będą problemem. Idźmy dalej do Forza Horizon 5. Tutaj średnio mamy okolice 100 FPS-ów. Jeżeli chodzi o wartości średnie, w zupełności wystarczające. Jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, no to tutaj bywa różnie. W jednym teście wyszło mi, że to jest 61 FPS-ów i naprawdę momentami ta gra działa płynnie. Jednak, tak samo jak w poprzednim teście, tutaj wyskoczył mi komunikat o tym, że mamy... No nie pamiętam jak to teraz wyglądało, ale generalnie jest to błąd wczytywania i gra sugeruje, że mamy albo zbyt wolny dysk, albo zbyt wolny procesor. W poprzednim teście też ten błąd wyskoczył i tam można było jeszcze to zwalić na to, że mamy grę zainstalowaną na dysku HDD, jednak no w tym teście mamy już tą grę na SSD-ku, tak więc wydaje mi się, że tutaj ograniczeniem jest nasz procesor i tutaj to, czy da się grać, czy nie da się grać, no to jest chyba kwestia indywidualna tego, co robimy w tej grze, bo faktycznie czasem jadąc tam szybko autem, to te tekstury potrafią się chwilę doczytywać, czego chyba nie zauważyłem w poprzednim teście, ale w tym teście już było widoczne, że szybko jadąc te tekstury się niestety, można powiedzieć, że doczytują na naszych oczach. I widać, że tutaj Forza chciałaby, no jakiś szybszy procesor, pewnie jakiś czterowątkowy i już pewnie by działała dużo lepiej. Przejdźmy do ostatniej gry w tych testach, jest to Car Mechanic Simulator 2021. Średnio mamy tutaj 133 FPS-y, czyli w zupełności wystarczająco, naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o wartości 0,1% low, jest to 49,7, też w zupełności dobrze. Można w zupełności bezproblemowo pograć na tym komputerze w tą grę i tutaj nic nie można jej zbytnio zarzucić. Jednak przejdźmy już do, można powiedzieć, podsumowania testów gier i ogólnie, takim chyba najogólniejszym podsumowaniem można byłoby powiedzieć, że jest różnie. Porównywałem go do zestawu za 600 zł, no jednak też należy zaznaczyć, że te testy mogły być różne, nie były idealne, więc nawet z tego samego powodu te FPS-y mogły się jednak różnić.
jednak jest coś, co nie może być raczej przypadkiem. Praktycznie w każdym tytule FPS-y 0,1% low są zauważalnie lepsze niż w poprzednim zestawie. Wydaje mi się, że największym sprawcą tego musi być dysk SSD, bo patrząc na ten komputer, procesor jest szybszy o zaledwie tam 100 MHz. To takiej różnicy dużej by nie zrobiło, nie wpłynęłoby to tak dobrze na testy, a jednak tutaj momentami te FPS-y 0,1% low naprawdę się zwiększają. Więc raczej nie jest to procesor. No ktoś może powiedzieć, że mamy też 16 GB RAMu zamiast 8, jednak patrząc na testy w tych grach, możecie sobie zobaczyć, przewinąć z powrotem, no że jednak większość tych gier chyba nie używała więcej niż 8 GB. Raczej większość tych gier oscylowała tam w okolicy 7-8 GB, jednak nie przekraczała tych 8 GB. No niektóre gry tam potrafiły wziąć więcej gigabajtów, no jednak większość tych gier zatrzymywała się tam w okolicach 8. Tak więc no to też nie powinno mieć znaczenia, no bo jeżeli gra nie wykorzystuje więcej niż 8 GB, no to nie powinno mieć to wpływu. No tak więc jedyną różnicą, która nam pozostaje, jest to właściwie ten dysk SSD. I szczerze tak mówiąc, nie spodziewałem się, że zainstalowanie gry na dysku SSD, a nie dysku HDD może mieć tak duży wpływ na wartości 0,1% low. No bo tutaj między tymi testami, no to wydaje się, że największą różnicą właśnie było to, że te gry były zainstalowane na dysku SSD. Wszystkie gry, które testowałem, były zainstalowane na dysku SSD, bo tak jak wspominałem, w tym komputerze nawet nie wkładałem tutaj dysku HDD, bo stwierdziłem, że i tak chcę wszystkie gry przetestować właśnie z dysku SSD. Co do innych rzeczy, jeśli chodzi o temperaturę tego zestawu, no to one były, jednym słowem można by to określić, tragiczne. Do tego stopnia, że po kilku testach stwierdziłem, że dodaję wentylator i nie ma sensu do tego testować komputera bez tego wentylatora, bo po prostu on nie ma jak tego powietrza usunąć z obudowy. Zwłaszcza, że ta karta graficzna nie jest mała i ona tak naprawdę blokuje zasilacz, który mógłby wyciągnąć to powietrze, i dodałem właśnie wentylator na tył tej obudowy, żeby on wyciągał to powietrze od procesora i wtedy już było czuć, że jest lepiej. Niestety nie możemy zainstalować tutaj wentylatora z przodu, nie ma takiego miejsca. Te otwory wentylacyjne z przodu też nie są jakoś specjalnie dobre, no one są też, nawet jeżeli byście tam przyczepili jakiś wentylator z przodu na teoretytki, no to on by nawet nie miał zbytnio skąd brać tego powietrza, bo tam te otwory wentylacyjne, no jakieś tam są, coś tam może by dało, ale generalnie no to zbytnio by to pewnie nie pomogło. Ta obudowa wydaje mi się gorsza od tego poprzedniego zestawu. Brakuje tutaj kilku rzeczy, właśnie chociażby tego miejsca na zamontowanie wentylatora z przodu. Podejrzewam, że tego miejsca na ten wentylator może nie być, bo płyta główna ma tylko jedno złącze do dodatkowego wentylatora, właśnie tego wentylatora z tyłu, tak więc kolejny wentylator musiał być podłączony albo przez przejściówkę, albo czy to do SATA, czy to do Molexa. No i też wydaje mi się, że skoro tutaj HP włożyło 180W zasilacz, no to chyba nie przewidują, że ten komputer może być gamingowym, no chociaż z drugiej strony zasilacz jest standardowy i można go zmienić, no ale zbytnio przewiewna to obudowa nie jest i chyba ostatecznie radziłbym wam coś kupić lepszego. Oczywiście jak ktoś będzie się chciał bawić, ma jakieś tam umiejętności warsztatowe, czy po prostu zdolności manualne, on sobie może tak przerobić tą obudowę, żeby ona była bardziej przewiewna, jednak no wydaje mi się, że nie ma to sensu, chyba lepiej szukać coś lepszego. Nawet ta obudowa z poprzedniego komputera, z tego Prodeska 400 G1 wydaje mi się, że była lepsza, ta jest nieco gorsza, przynajmniej tak mi się wydaje. Generalnie, jeżeli chodzi o ten komputer 4 rdzenie i 4 wątki, wydaje mi się, że to już jest za mało, zwłaszcza jeżeli to już jest starsza technologia, bo być może jeżeli by to była na przykład i3 9100F, to te 4 rdzenie, 4 wątki działałyby już lepiej, jednak jeżeli to jest czwarta generacja, no to już te 4 rdzenie, 4 wątki to już jest trochę za mało i widać po tych testach, że ta karta graficzna no mało kiedy była użyta na 100%, pewnie były jakieś momenty, kiedy ta grafika była używana na 100%, ale generalnie to chyba procesor był tutaj ograniczeniem. Też wydaje mi się, że to już jest powoli koniec dla czwartej generacji procesorów, to znaczy jeszcze przez chwilę one będą opłacalne i jeszcze przez chwilę będzie jakiś tam sens może ich kupić, zwłaszcza, że niską cenę, no ale już to powoli jest koniec dla czwartej generacji, no jeszcze pewnie i siódemki, czy tam jakieś Xeony 8-wątkowe na tą czwartą generację pewnie będą działały jeszcze dobrze w grach, jednak już i piątki, no to już nie działają tak świetnie. O dziwo, GTX 970
nadal nie jest najgorszą kartą. Oczywiście w tym budżecie można byłoby kupić inną kartę, jakiegoś RX-a 570, jednak patrząc na te testy nie miałoby to sensu, ponieważ tutaj nam brakuje wydajności procesora, więc mocniejsza karta by tam nam dużo nie dała. Co do 16 GB pamięci względem różnicy względem poprzedniego zestawu, gdzie było 8 GB, no to można zauważyć, że w większości gier to mało która gra wykorzystywała te 16 GB. Nawet nie chodzi mi o to, żeby gry wykorzystały pełne 16 GB, tylko żeby chociaż przekroczyły tą granicę 8 GB, bo jednak dla większości gier nie było różnicy, czy mamy tutaj 8 czy 16 GB pamięci RAM. Należy też pamiętać, że ja w tle miałem też włączonego MSI Afterburnera, więc on też tam trochę sobie RAMu brał, więc ostatecznie bez testów tych megabajtów jeszcze trochę mniej mogłoby być używane. Jednak jeżeli wy grając w grę w tle macie włączonego czy to Chroma, czy jakiegoś Discorda, czy coś takiego, to z pewnością lepiej zainwestować w 16 GB, zwłaszcza gdy on kosztuje tam 80 zł, to zdecydowanie lepiej mieć 16 GB, zwłaszcza jeżeli w tle macie jakieś odpalone dodatkowe aplikacje. I tak ogólne już ostatecznie podsumowanie, czy to był lepszy zestaw od komputera za 600 zł? No wydaje mi się, że był lepszy. I to zauważalnie lepszy, zwłaszcza jeżeli patrzymy na wartości 0,1% low, tutaj się naprawdę dużo rzeczy poprawiło. W poprzednim teście musiałem wiele gier blokować na 60 fps, żeby te wartości rosły. Tutaj w większości gier nie czułem takiej potrzeby, więc jest to już zestaw zauważalnie lepszy. Czy polecałbym wam złożyć taki komputer? Jakoś chyba go mocno nie polecam. Wydaje mi się, że lepiej dołożyć trochę pieniędzy i kupić coś nowszego. Czy to na przykład na jakiejś i3 10100F, czy i5 10400F, czy na jakimś Ryzenie 2600, 1600 AF, nawet z tego typu GTX-em, ale jednak na czymś już nowszym, żeby coś było bazowo lepsze, nowsze, bo wydaje mi się, że wcale nie tak dużo drożej moglibyśmy właśnie mieć tutaj Ryzena 2600 czy 1600 AF, ale jeżeli macie gdzieś tam komputer właśnie z i5 czwartej generacji i chcielibyście go nieco ulepszyć, no to jak widać można tutaj nieco coś jeszcze z tej platformy uzyskać, można w wiele gier ciągle na tym zestawie pograć, pewnie wiele najnowszych gier już na tym zestawie nie będzie chciało działać, bo z tego co patrzyłem niektóre tam z nowych gier już potrafią wymagać 8 GB pamięci, jeżeli chodzi o pamięć graficzną, tutaj mamy tylko 4 GB, więc tutaj oczywiście nam tego typu gry nie pójdą, ale jeszcze ciągle wiele gier można na tym zestawie pograć, tak więc ja już tutaj nie będę przedłużał. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli macie jakieś opinie, propozycje, cokolwiek, możecie je pisać w komentarzach. Na niektóre te komentarze oczywiście odpisuję, a to było na tyle. Na razie, cześć.